Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj na kosmetyczkę miesiąca, czyli kosmetyczkę czerwca. Projekt, w którym wybieram sobie dane kosmetyki, aby używać w danym miesiącu, tak aby nasze kosmetyki rotowały, abyśmy mogli nacieszyć się wszystkimi produktami, które mamy. W tym miesiącu przyszło do mnie bardzo dużo nowości, tak właśnie się patrzę na biurko, bo jest i tutaj całkiem sporo, więc na pewno wybierzemy sobie coś do przetestowania, ale na pewno skorzystamy również z jakichś ulubionych staroci. Najpierw zaczniemy od podsumowania ubiegłomiesięcznej kosmetyczki i potem przechodzimy do makijażu. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Już zaczęłam się malować, a zapomniałam powiedzieć, że dzisiaj leci do jednej z Was kolejna paczka prezentowa. To jest taka paczka w podzięce ode mnie za aktywność na kanale, za wspieranie tej społeczności i chciałam właśnie w ten sposób się odwdzięczyć Wam za to, że tutaj jesteście i często się udzielacie. Więc dzisiaj leci kolejna paczuszka do jednej z Was. Na dole w opisie oznaczam tą osobę, także gratuluję i oczywiście zapraszam do czynnego udziału w tworzeniu tej społeczności, do komentowania, lajkowania, bo raz na jakiś czas właśnie tworzę takie rozdania i można dostać paczuszkę kosmetyków. Z nowości, które testowałam, mieliśmy te produkty od Hean i powiem Wam, że i jeden i drugi bardzo dobrze mi się sprawdził. Jeżeli chodzi o korektor, to chciałyście, żebym sprawdziła pod kątem trwałości. Moim zdaniem jest to dobry korektor, który dobrze się utrzymuje. Jeżeli nałożymy go niedużo, jeżeli go delikatnie przypudrujemy, nie miałam absolutnie żadnego problemu ze zbieraniem się w zmarszczkach, w podkreślaniu zmarszczek, więc jest to fajny korektor o porządnej formule, która dodatkowo ma SPF 20, z tym, że jest to raczej lekkie do średniego krycia. Także jeżeli potrzebujecie czegoś mocno kryjącego, to on będzie dla Was za delikatny, a jeżeli tylko tak potrzebujecie delikatnie wyrównać okolice pod okiem, to myślę, że będziecie zadowoleni. Jeżeli chodzi natomiast o te serum BB Cream z SPF 50, bardzo fajny produkt, taki porządnie nawilżający, czuć, że ta formuła jest taka, wiecie, gęsta, taka przyjemnie otulająca skórę. Myślę, że przede wszystkim będzie on się fajnie sprawdzał do skór suchych, bardziej w kierunku suchych, normalnych. Natomiast u mnie przy przetłuszczaniu no tylko tyle, że właśnie mocno nawilżająca jest ta formuła i gdzieś tam się wyświecałam trochę po tym kremie BB, ale też nie było tak, że wiecie, że ważył mi się ten makijaż, że jakoś mi, wiecie, schodził brzydko czy coś takiego, więc fajna alternatywa na wiosnę i na lato, bo ma ten SPF. Oba produkty były bardzo spoko, jestem z nich bardzo zadowolona i na pewno ze mną zostają. Kosmetyczny miesiąca miałam też ten róż z Hean, bardzo przyjemny róż, jakby nie mam się absolutnie do czego przyczepić, ale jednak częściej sięgałam, jak już chciałam jakiś suchy, to częściej sięgałam po ten. On nie był w mojej kosmetyczce miesiąca, ale jakoś tak mnie ciągnie do tego różu bardziej. Chyba się nim jeszcze tak, wiecie, nie nacieszyłam i po prostu częściej sięgałam po ten niż po ten. Ale ten jest jak najbardziej bardzo fajny, po prostu, wiecie, no taką miałam fazę na taki kolor i tyle. Ale bardzo przyjemne róże, też nie ma się do czego przyczepić. Moimi hitami ubiegłego miesiąca z produktów, które już jakby znałam i używałam wcześniej, były te cienie w kremie, bo tak jak opowiadałam Wam w ostatnich petardziątkach, jest to bardzo fajna formuła, bardzo trwała i przyjemnie mi się ich używało, ale powiem Wam, że ta paleta to był po prostu hicior na ten miesiąc. Bardzo często po nią sięgałam, bardzo często jej używałam. Cudownie się ją stosuje do jakichś akcentów, jak mamy ochotę zrobić sobie nawet jakiś zwykły, bazowy makijaż i tylko tam, wiecie, jakąś kreseczkę, jakiś wewnętrzny kącik w kolorze, tak żeby troszeczkę tego koloru dodać. Fantastycznie mi się nią pracowało i bardzo często miałam ochotę po nią sięgnąć, właśnie jak, nie wiem, tam sobie, wiecie, denkowałam produkty z Project Pan i tak, wiecie, ten makijaż był taki nudny, to sobie wzięłam ten, tutaj dowaliłam różu, tu fioletu, tu żółci, tu zieleni i tak po prostu na co miałam ochotę. Bardzo fajna paletka, nie używałam jej do tej pory często, ale będę zdecydowanie częściej, bo jakoś tak wróciła mi ochota na takie, wiecie, szalone kolory i fajnie, że tutaj mamy wszystko w jednej palecie. Bardzo fajna jest ta paleta, naprawdę bardzo fajna. Makijaż zaczniemy sobie od bazy i ja użyję sobie tej bazy Blanket ze Starsów. Ostatnio powiem Wam, że mam na nią ogromną ochotę, no bo właśnie przyszło trochę cieplejszych dni. Nie chce mi się aż tak mocno malować. Moja cera też się poprawiła, więc nie mam potrzeby jakiegoś mocnego, ekstremalnie mocnego krycia i czasami ta baza to był taki mój jedyny makijaż. Nakładałam tą bazę, troszkę korektora i elo, że tak powiem. I pomyślałam, że w tym miesiącu będę chciała jej sobie poużywać. Nawet rozważam wrzucenie jej do Project Pan, bo akurat to jest taki fajny produkt na wiosnę, który już leciutko mi wyrównuje koloryt, fajnie nawilża
i myślę, że będzie się go fajnie w tym miesiącu używało. Także mamy tutaj bazę i wezmę sobie, zrobię jeszcze brwi, bo teraz będziemy przechodzili chyba już do nowości, więc zacznę od standardowych produktów do brwi. I tutaj jest to moja kredeczka z Maybelline. Jest to Express Brow w odcieniu, nie pamiętam, Deep Brown. W odcieniu Deep Brown. I trochę mydełka ze Stars, żeby wyczesać włoski. I czas na nowość, starość. Myślę, że wiele osób się ucieszy z tej informacji. Mianowicie wróciły do oferty Starsów te czekoladowe podkłady. Teraz w troszeczkę innej odsłonie, bo są to takie jakby inspirowane dubajską czekoladą, ale zobaczcie, że opakowanie jest to samo, tylko po prostu tutaj szata graficzna opakowania się troszeczkę zmieniła. Pachną oba czekoladą, więc pomyślałam, żeby sprawdzić właśnie, czy są to identyczne formuły, czy to jest to samo. Co jest ogromnym plusem, mamy tutaj aż 8 odcieni. Tych czekoladowo-wedlowych było 6 i najciemniejszy był 06 opalony. Tych dubajskich 06 to jest Neutral Tan, ale mamy jeszcze 07 Warm Tan i 8 Deep Tan, więc fajna inicjatywa, wiecie, na lato właśnie, żeby wyjść z większą gamą tych ciemniejszych kolorów. Moim takim najbardziej zbliżonym odcieniem jest 03. Tutaj jest to ciepły beż, a tutaj jest to Peach Medium. Sprawdźmy sobie zatem, czy są to te same kolory, czy ta gama się jakoś tak poprzesuwała. O, już widzę, że jest trochę inny. Tu u góry jest wedlowski, a tutaj jest dubajski. Widzimy, że ten dubajski jest zdecydowanie bardziej żółty, natomiast tutaj trójka była taka beżowa. I tu w czwórce jest oliwkowy, tu jest olive medium, a tu jest po prostu oliwkowy. Jeśli chodzi o zapach, wiecie co, jest troszeczkę inny. To też jest ten czekoladowy zapach, jest troszkę inny. Ten ma bardziej zapach mlecznej czekolady, czyli właśnie ten wedlowski, a ten jest właśnie taką czekoladą z czymś. Taki nugatowy troszkę bardziej. Czekoladowo-nugatowy, może właśnie taki pistacjowy, nie? Ten jest słodszy, bardziej taki waniliowy, a ten jakby odrobinkę świeższy, ale to są takie, wiecie, mikro detale. Myślę, że jakbyśmy kupili ten, to byśmy bez porównywania to tak się nie zorientowali, że to są inne zapachy. Są minimalnie różne. Natomiast jestem ciekawa, jak ten odcień u mnie się sprawdzi. Czy on nie będzie za jasny, bo ta trójka też u mnie była taka na pograniczu trochę. Sprawdzę jeszcze czwórkę, chociaż oliwka to nie jest mój odcień zazwyczaj, ale może ta oliwka będzie troszkę inna. Porównam od razu do tej oliwki starej. Ok, tutaj mamy stare na krawędziach, a tutaj mamy nowe kolory. No i widzimy, że faktycznie one troszkę się różnią od siebie, więc trzeba będzie jakby na nowo dopasować sobie kolory, jeżeli lubiliście ten podkład. Stara oliwka jest bardziej oliwkowa, jest bardziej neutralno jakby chłodna. Ta jest odrobinę moim zdaniem cieplejsza. Dla mnie to może być plus, bo u mnie trójka stara była ciutkę czasami za jasna i taka właśnie za neutralno chłodna, a czwórka już była właśnie za zimna, że wyglądałam trochę tak sino, więc ta może być dla mnie spoko. Są to drobne różnice, więc wydaje mi się, że nawet jak wybierzecie tą czwórkę, to też nie będzie jakiegoś takiego, wiecie, jakiegoś takiego mocnego, nie wiem, odcięcia czy coś takiego. I wydaje mi się, że formuła, mówiłam wam, że jest taka sama, ale wydaje mi się, jakby była ciutkę lżejsza. Może jest to wrażenie przez to, że ten po prostu jest starszy i tu u góry był troszkę gęstszy. Jakby tak bardzo minimalnie. Może mi się wydaje, ale być może jest odrobinkę inny. Anyway, spróbujmy go na twarzy. Ja sobie spróbuję tej czwórki dubajskiej. Tyle sobie wyłożyłam. O, widzicie, on tak ścieka odrobinkę, a tamten wydaje mi się, że nie ściekał. No aż muszę sprawdzić, no, jeszcze raz. Ścieka? Coś tam ścieka, ale tak nie tak jak ten, co nie? No nic, spróbujemy. Ja do tamtego podkładu najbardziej lubiłam używać pędzelka, bo nakładała mi się taka fajna, delikatna, cienka warstwa, więc tutaj też sobie nałożę. W ogóle jestem pod kolor dzisiaj ubrana pistacjowo. No i to jest to krycie. Mam super cienką warstwę, słuchajcie, a jest pięknie wyrównany koloryt. No zapach jest ciutkę inny. Też jest czekoladowy, ale jest ciutkę inny. I jak ten odcień? Na żywo nie widzę różnicy chyba. Ależ no świetnie kryje. Kurde. W kamerze wydaje mi się,
że mam tylko delikatnie cieplejszy odcień na szyi, ale to może się wydawać tak tylko w podglądzie. No kryje skubaniec naprawdę mocarnie, powiem wam. Jak ktoś ma naprawdę takie problemy z cerą, że nic mu, wiecie, nie zakrywa tej cery, to tutaj spokojnie gąbeczką by sobie dobudował takie krycie, że wszystko by się zakryło. Ale jest trochę lżejsza ta formuła chyba. Ale wciąż bardzo dobrze kryje, więc to moim zdaniem na plus. Wrzucam sobie zatem ten podkład do kosmetyczki miesiąca i może jeszcze, jak mi wpadnie do głowy jakiś sposób przetestowania i porównania tych dwóch podkładów, to też będę to robić i dam wam znać update po całym miesiącu używania, co myślę i czy czymś się różni od, wiecie, tego poprzedniego podkładu. I teraz mam wrażenie, że w ogóle wyglądam blado na chyba, czy to jest kwestia po prostu takiego mocnego krycia, czy też ten odcień jest nie taki jak trzeba. Nie no, ale tutaj od szyi to mi się nic nie odcina, jest wręcz ideolo. To może po prostu brakuje mi, wiecie, bronzera. To jako korektor posłuży mi ten z RMS, żebym mogła skupić się na testowaniu porządnie tego podkładu. To już nie biorę sobie nic tutaj nowego, że tak powiem, do testowania. No wciąż mam wrażenie, że wyglądam blado, że jednak ten odcień jest taki nie do końca, ale kurde, przecież z szyją bardzo ładnie on wygląda, to ja nie wiem o co chodzi. Coś mi po prostu nie gra co chwila, tak patrzę na siebie i widzę ducha. Przypudruję się troszkę, tutaj mam próbkę pudru z Chanel i będę chciała użyć sobie czegoś suchego na policzki. Ja mam ochotę w tym miesiącu na paletę do twarzy i pomyślałam o tej Art Touch z Hean, bo mam tutaj i cieplejszy, i chłodniejszy bronzer, i róż, i rozświetlacz, więc mam wszystko w jednym miejscu, więc tak mi się zachciało. Tak będzie mi wygodnie, szczególnie, że w Project Pan mam dużo zawsze produktów kremowych, jakieś kremowe róże, kremowe bronzery i takich suchych właśnie fajnie mi się w kosmetyczce miesiąca używa. Ja sobie może użyję tego chłodniejszego troszkę odcienia Café Frappé do lekkiego wykonturowania twarzy. I czyżbym się źle przypudrowała? Taką sobie zrobiłam chyba plamę. Na tym policzku powiem wam, że zdarza mi się zrobić plamę. Na tym zawsze jest idealnie, silky smooth. A tutaj czasem mi się zdarza zrobić bubę. Nakładam sobie też trochę na czoło, aż przyjemnie się sunie tymi kosmetykami. Mam też przyjemny pędzel i w ogóle przypadkiem też wzięłam zielony. Słuchajcie, chyba dzisiaj będzie zielony theme. Jakoś tak mnie coś mi się zielono tutaj zrobiło, że tak powiem, na odcinku. I co, damy radę bez tego ciepłego? Chyba damy radę, co? Użyję sobie też chłodnej wersji różu. On jest taki leciutko perłowy, nawet nie tak leciutko, porządnie, zależy ile się go po prostu nałoży. Przyjemna jest ta paletka. Przypuszczam, że byłaby jeszcze bardziej uniwersalna, gdyby te róże nie były właśnie takie perłowe, no ale też jest teraz taka, wiecie, moda na takie bardziej błyszczące policzki. I rozświetlacz też możemy sobie wziąć ten od góry. Ale tak nie za dużo, bo ja aż tak za dużo to nie lubię. Chyba bym chciała dołożyć sobie odrobinę rozświetlacza tutaj z Vivy, bo on jest różowy i po prostu tak. Lubię go dokładać sobie gąbeczką. Jakoś to mi jakoś się bardziej wszystko skleja niż z tym zwykłym rozświetlaczem. W ogóle jestem ciekawa, co myślicie na temat takich koncepcji, takich palet, co mają wszystko, czyli właśnie bronzer, róż, rozświetlacz, czasami tam jakiś puder jeszcze i coś tam. Co myślicie? Bo wydaje mi się, że ludzie często chcą takiej koncepcji, a potem jest zawsze tak, że no wiecie, komuś coś nie pasuje, że to nie jest taki odcień, że to nie jest taka formuła i ostatecznie jednak nie chcemy danego produktu. Mi się wydaje, że koncepcja ogólnie takich palet na przykład do twarzy lub palet do twarzy i czegoś tam jeszcze jest spoko, ale właśnie może ciężko znaleźć taką idealną dla nas, bo zawsze coś tam nam nie będzie pasowało, co nie? Podobuje mnie się to teraz. Także mamy tutaj całkiem ładną bazę i teraz mamy tak, mamy trochę nowości i w ogóle jestem pupa, bo przecież mam nowe pomady do brwi z Glam Shopu i mogłam po prostu brwi zamiast tego zrobić sobie tymi pomadami i mam też żel utrwalający. Ale może po prostu zrobię jakiś osobny odcinek z testem tych nowości. Mamy tutaj również nowe eyelinery.
w słoiczkach, takich standardowych kolorach, ale z tego się bardzo cieszę, takiego beżowego, bo już mam wizję na kilka makijaży z takim beżowym. Mamy tutaj naturalne kakao, taki brązik ciemny, węgielka, czyli czerń, no i właśnie beż. No i mamy też kolekcję muskawowy. I mamy tutaj taki błyszczący cień w słoiczku, taki płynny. Mamy bazę eliksir. Ja już myślałam właśnie, żeby jej użyć, ale słuchajcie, ma ona składnik, który mnie uczula, więc stwierdziłam, że bez sensu ją otwierać i potem, wiecie, no, żeby się zmarnowała. Więc dorzucam, słuchajcie, do tej paczuszki prezentowej dla jednej z moich widzek. No i mamy oczywiście paletkę muskawowy. Jak ona wyszła, zresztą jak już się zapowiadało, że będzie inspirowana oczywiście kolorem roku, czyli odcieniem Mocha Mousse, no to było wiadomo, że będzie to neutralna paletka i takie miałam, wiecie, no mech, no nie, no bo ileż można tych neutralnych paletek, po prostu teraz wszyscy wychodzą z neutralnymi paletkami. Nawet LH Cosmetics nazwali swoją paletkę brązową Boring Nude Palette, czy tam coś takiego, że nudna jakby niby, co nie? Żeby trochę, wiecie, utrzeć nosa tym, co gadają w kółko, że jest nudna. No i tutaj też mamy taką brązową paletkę, ale z taką ciutką koloru, bo tutaj widzimy taki delikatny żółty, który bardzo mi się podoba i już, wiecie, już oczko ciągnie w tym kierunku. No i mamy właśnie takie brązy, bezpieczne odcienie, takie kawowe. Tutaj też jest taki odcień, który jest troszkę taki brązowy, ale lekko... No właśnie, w jakim on kierunku idzie? Troszkę taki różowo-rudawy, coś takiego. Tu bardzo fajny, taki chłodny, tutaj klasyczny brąz, ciemny, czekoladowy, więc paletka kompletna, od jasnego beżu po przejściowe kolory, po ciemniejsze i kilka różnych błysków. Tutaj w tym błysku też widzę troszeczkę różu, więc jest ogólnie bardzo ładna. Pomyślałam, że może tego byśmy użyli. Mam też kolekcję z Mio, słuchajcie, i też jest brązowa. Mamy tutaj paletkę 5 Points, czyli te piąteczki i tutaj też mamy taką historię brązową. Mamy mniej oczywiście tych kolorów, ale ten jest cień przepiękny. Do tego w tej kolekcji wyszły 2 topery, no i mamy szmineczki. I to w tych takich superanckich opakowankach, co te balsamy Balm Springs. Tutaj są pomadki First Kiss w takich brązowych odcieniach. Oprócz tego kupiłam sobie ostatnio, słuchajcie, musiałam sobie dobić do zamówienia, żeby mieć darmową przesyłkę coś. I kupiłam tam aplikatory takie i właśnie te połóweczki rzęs, bo bardzo mi się spodobały, że one są jak takie, mają takie spajki, wiecie, takie, jak to się nazywa po polskiemu? Spajki lashes, takie, że są takie posklejane jakby, no nie, że to nie jest taki wachlarzyk, tylko właśnie takie kępeczki jakby i bardzo mi się to spodobało, bo ja lubię taki efekt i to są w ogóle, słuchajcie, ludzkie włosy. Z jednej strony, wiecie, jakby spoko, no bo one są odpowiednio sterylizowane i tak dalej, ale jak się przeczytało, że jest to ludzki włos, to tak mam takie... Wolę, żeby był ludzki, niż żeby był z norek, czy tam z jakiegoś innego biednego zwierzątka. Syntetyczne generalnie też spoko, ale no wiadomo, plastik. A w sumie no takie są może bardziej ekologiczne. Nie wiem, co myślicie o ludzkim włosiu. Więc bardzo chciałabym sprawdzić, jak będą wyglądały one na moich rzęsach, bo bardzo lubię połówki, nie lubię takiego całego paska, rzadko zakładam, ale połóweczki z Ardell to ja lubię. A w ogóle i jest to numer 311, model 311. I w ogóle mam jeszcze jedną nowość i myślę, że nagram o niej w ogóle osobny odcinek. Odezwała się do mnie marka Pastel Roses, która wchodzi do Polski, no i wysłali mi parę swoich cieni. I to są... dla make-up junkies to jest po prostu coś pięknego. Także może sobie użyjemy dzisiaj jednego, jakiegoś zielonego, ale pomyślałam, żeby zrobić osobny odcinek o tych cieniach, żeby Wam wszystkie pokazać, wszystkie, które mam, zeswatchować i wiecie, zrecenzować. Także wybierzmy coś z tego bałaganu. Żeby było do teamu, piję sobie oczywiście jaką herbatkę? Zieloną. Ja myślę, że zrobimy tak. Pójdziemy w muskawowy, w jaki właśnie jeden cień z Pastel Roses i w te pomadeczki z Mio. Tak to widzę i taki jest plan. Zacznijmy sobie od bazy. Zacznę sobie od bazy z korektora i zacznę od takiego lekkiego doczyszczenia sobie łuku brwiowego i ściągam resztę produktu w dół i rozklepuję pędzelkiem
do podkładu. Teraz sięgam sobie po paletkę muskawowy i odcień czekoladowa kawa. I czekoladową kawę aplikuję na dolną powiekę. Teraz większy, puszysty pędzelek i ten sam odcień na górną powiekę. I tutaj tak mniej więcej połowę oka, na początek powieka ruchoma. Wchodzę delikatnie w załamanie powieki. Zaczynam też subtelnie wyciągać cieniowanie na zewnątrz. Przytrzymałam sobie lekko skórę, żeby mi nie migrowała za mocno, żeby łatwiej mi było to wszystko rozblendować. Wracam do mniejszego pędzelka i jeszcze mocniej podkreślam załamanie i aż schodzę sobie tutaj, bo będzie tutaj takie jakby delikatne odcięcie, może nie takie typowe cut crease, ale chciałabym, żeby właśnie zostało to konturowanie tutaj w tym miejscu. I jeszcze raz rozcieram większym pędzelkiem. Sięgam teraz po śmietankę, czyli ten delikatnie żółtawy odcień i jeszcze raz wszystko tutaj blenduję. Ta śmietanka bardzo mi się podoba. Taki leciutko żółtawy odcień, ale to nie jest taka ciepła żółć, to jest taki bananowy, no nie? Delikatnie odcień, więc to nie jest taka żółć, bez obaw. I wezmę sobie jeszcze odcień mleczny, taki beżyk, ten już jest chłodniejszym beżem i nakładam pod łuk brwiowy. Wyłączyłam te światełka z tyłu, żeby Wam nie zakłamywały koloru. Teraz sięgam sobie po rozjaśniacz, czyli taki beżowy eyeliner kremowy i nałożę go odrobinę najpierw w wewnętrznym kąciku i od razu lekko rozklepuję, bo jak mi zastygnie, to już go nie ruszę, a chcę, żeby to była tylko taka baza pod cień, żeby trochę wzmocnić efekt. I tutaj, zobaczcie, tworzę od razu takie leciutkie, miękkie odcięcie. Nakładam też trochę na dole, na dolnej powiece i przechodzę na linię wodną. Tutaj już wzięłam sobie skośny pędzelek, żeby mi było łatwiej. I pokrywam linię wodną. Teraz będę gruntować sobie nasz beżowy eyeliner kolorem mleczny. Zaczynam sobie od wewnętrznego kącika. Tutaj jeszcze wrzucę sobie trochę tego banana, śmietanki. Tutaj pomiędzy brąz a beż. No i myślę, że możemy wybrać któryś z tych błysków. Myślę, że bierzemy pod uwagę górny rządek. No i myślę, że chyba ten drugi będzie tutaj idealnie pasował mi też tak pod kolor koszuli. I to jest odcień Sparkle. Nałożę go sobie delikatnie palcem tutaj na środek. No myślę, że ładnie to wygląda. Taki delikatny akcencik, nieprzesadny. Teraz sięgam sobie po ten drugi eyeliner w odcieniu brązowym, ciemnobrązowym i to jest naturalne kakao. Zobaczcie, taki. No i będę malować nim kreskę. O, ten jest bardzo kremowy, fajny. Tak, żeby to oko jeszcze mocniej wyciągnąć. Myślę, że całkiem fajnie to wygląda. Teraz przechodzę do wytuszowania rzęs i nakleimy sobie te kępki, te połówki znaczy się. A dolne rzęsy może zieloną maskarą? Golden Rose. I przyklejam sobie te kępki. Kurde, nie kępki. Połówki. Kurde, i są śliczne. Takie właśnie jakby wytuszowane rzęsy, ale trochę dłuższe. Bardzo mi się podobają. Nakładam sobie troszkę więcej różu, bo już mi się zjadł przez to, że tutaj jest intensywnie. I przechodzimy do ust. Ja zacznę sobie od konturówki Lip Shaper z Mio. To jest odcień 01 Hot Chocolate. Jesteśmy w temacie cały czas. Lekko rozcieram tą kredkę. No i mamy te pomadki z Mio i tak mnie najbardziej kusi ta taka ciemna czekoladowa, numer 04, więc spróbujemy.
Bardzo kremowa. I tak się prezentuje skończony makijaż inspirowany dubajską czekoladą, czyli odcienie brązu i zieleni. Powiem Wam, że piękny jest ten makijaż, po prostu czuję się jak $1 000 000 i jestem zaskoczona tą pomadką. Jakoś nie wiem dlaczego, ale spodziewałam się, że będzie taka bardziej może matowa, taka bardziej gęsta w formule, a ona jest taka no dosłownie jak, nie wiem, balsam. Ale ma całkiem przyjemne krycie. Niemniej mi się wydaje, że bez konturówki to nie ma co z nią ruszać, bo jest po prostu bardzo kremowa, więc będzie się rozmazywać. Najlepiej na konturówkę, ale wygląda pięknie. Dajcie mi znać, które z tych nowości najbardziej Was ekscytują, które chcielibyście, abym tak porządnie przetestowała, żeby dać Wam znać za miesiąc. I jeżeli macie ochotę, abym nagrała którymś z tych produktów osobny odcinek, to też dawajcie znać, co Was konkretnie interesuje, jak i co. Czekam na Wasze komentarze i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa!